Dlatego w tym momencie, gdy się zrobił taki nastrój burzy, ja myślałem o jakiejś masowej kampanii może. Znaczy w tym kierunku myślałem, my spierali się bardzo. No i nagle dowiedzieliśmy się, że odbywa się w sądach na Lesznie, to jest na Świerczewskiego proces pierwszej grupy robotników z Ursusa, którzy wyszli na tory. Bo oni, strajk w Ursusie wyglądał w ten sposób, że przerwano pracę i ludzie wyszli na tory i zatrzymali ruch pociągów. Akurat tam dwa wielkie, duże tranzytowe trasy przebiegają. Że nawet Breżniew nie mógł do Berlina na konferencję partii robotniczych dojechać. Musiał lecieć samolotem, czego on bardzo nie lubił. To była ta konieczność sytuacji robotników bez organizacji informacji. Znaczy bez organizacji, a w związku z tym bez informacji. Jak się robił akcje, to dla informacji, dla porozumienia się z innymi, bez których się nie da rady, trzeba było wyjść na ulicę i zrobić coś spektakularnego. I to oni tu wybrali pociąg, jak myślę, intuicyjnie. Ja do dziś dnia nie znalazłem tych, którzy to wymyślili. Choć miałem przecież wśród nich już wtedy bardzo duże kontakty. Ale to był genialny pomysł. No genialny, ale pierwsza siódemka była sądzona o sabotaż i groziła im kara śmierci przy drzwiach zamkniętych, nawet na korytarz nie wpuszczano. Bronili ich dobrani adwokaci z urzędu, którzy nawet w ogóle nie mówili, z jakiej okazji oni weszli na te tory. Ten proces odbywał się w ten sposób, że sądzono jakichś ludzi, którzy wzięli i zrzucili z torów lokomotywę, bo tam lokomotywę, miano ich rozbić manewrową lokomotywą, która na nich wjechała, żeby oni odstąpili. Po kilku takich próbach oni podeszli, kazali wyjść maszyniście i zdjęli lokomotywę z kołami jednymi z toru. Otóż tak jakby, no nie wiadomo, ni z gruszki, ni z pietruszki, bez społecznego, politycznego tła i kontekstu tego demonstracji robotniczej, strajku to było robione. I tam myśmy na korytarzu, taki obyczaj był korytarzowania, że jak jest proces, wiadomo, że na proces się nie wpuszczą, idziemy na korytarz. Korytarzuje to się nazywało, siedzi się na korytarzu. I nas tam duża ekipa przyszła i zaczęliśmy zbierać. I od razu kontakt z rodzicami i taki chłopak nam pokazał plecy, zupełnie sine, no i obdzieli nam o ścieżkach zdrowia. I myśmy na miejscu zaczęli od razu zbierać pieniądze na pomoc dla rodzin. Tam niesłychaną rolę w kontaktowaniu z nimi odegrał Heniek Wujec, Gajka moja. Oni mieli taki łatwy kontakt i momentalnie już tak żeśmy się z nimi zbratali, postaraliśmy się dla nich o adwokatów na rewizyjny proces. A Antek Maciarewicz powiedział, ponieważ te kobiety się żaliły, tam nie wiem jak to węgla zrzucić, nie wiem jak to tam czereśni zebrać, ogródka skopać, no chłop siedzi tu sama z dzieckiem, nie mogę wyjechać, to już dzieci, o dzieci trzeba przypilnować, naprawić coś. No Antek powiedział, Czarna Jedynka, starszoharcerska grupa Czarnej Jedynki to będzie robić i to był ten genialny pomysł, od którego dalej zaczął się KOR wychodzący, bo to już zbieranie pieniędzy i staranie się o adwokaty to już była akcja KOR-u. Ona była w naszym dotychczasowym trybie. Ale ten pomysł, że się tam idzie i trafia na nich, zaowocował genialnie, bo ludzie poszli. Nie tylko zresztą z Czarnej Jedynki chodził, tam właśnie bardzo energicznie działał, tam i Heniek Wujec, i z Czarnej Jedynki Piotrek Naimski, Wojtek Onyszkiewicz, ale także Andrzej Celiński. I zaczęli dostawać od tych adresy następnych, zbierać, no ale mnie w tym momencie wysłano na 3 miesiące do wojska.